Cześć, zapraszam do podcastu Ludzie Pro AV na kanale AV IT. Mam na imię Jarek Kmieć, a moim gościem jest człowiek, który od urodzenia jest handlowcem. Współtworzył pierwsze w Polsce konsorcjum firm komputerowych. Ojciec biznesowy wielu ludzi Pro AV, a od 30 lat mówisz NEC i wiesz, o kogo chodzi. Zostańcie z nami. A moim gościem jest... Mariusz Orzechowski, cześć. Mariusz, bardzo długo trwało, zanim tutaj zdecydowałeś się przyjść do naszego studia To podcastowego. prawda, ale w końcu jestem. Ja się bardzo cieszę. Okazja jest niezwykła, bo w tym roku, dokładnie w tym miesiącu mija te 30 lat twojej działalności jako szefa jednej z wiodących firm Pro AV w Polsce, firmy NEC, dzisiaj pod szyldem SharpNEC. Niedługo to się jeszcze zmieni. Więc tym bardziej bardzo mi miło, że możemy cię tutaj gościć. Również bardzo mi miło, cieszę się, że w końcu tutaj dotarłem. Co lubisz najbardziej robić w biznesie? Wiesz co, można by powiedzieć, że biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze, tak? Więc na pewno to jest coś, co każdy handlowiec, czy każda osoba prowadząca biznes pewnie powinna lubić i lubi, tak? No bo bez tego troszkę byłoby bez sensu prowadzić jakiekolwiek biznesy. Natomiast wydaje mi się, że również w biznesie lubię robić przede wszystkim rzeczy, które też mnie cieszą, tak? To znaczy takie, które nie robię na siłę, tylko takie, które mogę robić z przyjemnością. I myślę, że to nie chodzi tylko o biznes, to chodzi chyba o każdą pracę, którą wykonujesz. Fajne jest to, że po prostu możesz się rano obudzić i iść do tej pracy z przyjemnością, nie na siłę. Żebyś nie musiał się budzić o tej 6, 7, 8 czy którejś tam godzinie i myśleć, znowu dzisiaj do tej pracy muszę iść. Także mi się wydaje, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. No to jest fajne, że to mówisz jako taki człowiek doświadczony z tej perspektywy, w której dzisiaj jesteś. No bo w zasadzie powinniśmy zacząć od początku. Mariusz, w takim razie, kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze? O, widzę, grubo jedziemy od razu, tak? Myślę, że w szkole podstawowej udało mi się załapać w jakiś sposób do współprowadzenia sklepiku szkolnego. To było fajne połączenie zarówno zarobienia pierwszych pieniędzy, ale również nie chodzenia na pewne lekcje, tak? Także to też fajna była kombinacja. Także skorzystałem z okazji. Rozumiem, że to nie były komputery. Nie, wtedy jeszcze nie były komputery, na pewno nie w szkole podstawowej. Sprzedawaliśmy precle, jesteśmy z Krakowa, więc słynne krakowskie precle, plus jakieś tam napoje, słodycze, różnego rodzaju rzeczy, które są na co dzień potrzebne na przerwach. Po szkole wiem, że lubiłeś harcerstwo. Tak. Koniec 60., lata 70. To był fajny taki okres dla młodego człowieka, żeby też coś zrobić z aktywnością swoją jakoś, czy to sportową, czy jakąś inną. I harcerstwo było jednym z takich pomysłów, tak, że można było wyjechać za naprawdę nieduże pieniądze na obóz sportowy, na narty, na żagle, czy gdzieś pod namiot. Ale tobie się też udało robić w harcerstwie biznes. To też przy okazji, tak. To znaczy, były różne inicjatywy, a ja jakoś tak od małego gdzieś te inicjatywy starałem się być blisko różnych takich przedsięwzięć, więc faktycznie w okresie Święta Wszystkich Świętych harcerze sprzedawali znicze. Wtedy nie było jakby tak dużo tych sklepików, jakichś straganów przed cmentarzami, z tego co pamiętam, więc te harcerskie całkiem się dobrze sprawdzały. No i też przy okazji zawsze tam parę złotych w kieszeni zostawało. Potem było liceum i z tego co wiem, byłeś DJ-em. DJ-em byłem bardziej z takiego zainteresowania własnego i też z tego faktu, że miałem trochę własnego sprzętu. Miałem w tamtym czasie, to były czasy połowa lat 70., miałem magnetofon szpulowy. To jeszcze nie było magnetofonów kasetowych nawet, tylko były magnetofony szpulowe. Miałem kolegów, którzy ich rodzice gdzieś tam jeździli za granicę, przywozili jakieś pierwsze płyty. Nagrywałem coś z radia, z Trójki, czy z jakichś innych radiostacji, ale chyba to głównie Trójka była wtedy. Czy pamiętasz w tych latach 70., jaką muzykę puszczałeś jako DJ w szkole? Była to muzyka zdecydowanie taneczna. W tamtym czasie królowało disco. To był mniej więcej ten czas, czyli zespoły typu Bonnie M, Eruption, Suzi Quattro,
Smokey, Village People, Donna Summer, no myślę, że tego typu wykonawcy. Widziałem, że masz taką wiedzę muzyczną. Czy też pamiętamy pewnie filmy, nie? W Polsce Grążka Sobotniej Nocy, czy Grease, no to mniej więcej też z tych filmów dużo przebojów było w tamtym czasie. Nie wiem, no wydaje mi się, że to w tym czasie chyba też już to się pojawił. Queen, Bohemian Rhapsody to chyba w połowa lat 70., z tego co pamiętam. Electric Light Orchestra, myślę, że to jest chyba z tego czasu też. No, generalnie wszystko takiego, wiesz, co do tańca pasowało, nie? No, wiele z tej muzyki zostało do dziś i nawet młodsi od ciebie jej pewnie słuchają. Dlatego wybrałem takie tytuły, które może kojarzą wszyscy. Wtedy w liceum też poznałeś swoją obecną żonę. Tak, pozdrawiam Elę. Natomiast tak, to były czasy licealne. Jedna z zabaw właśnie, ale nie byłem wtedy DJ-em, a na jednej z takich zabaw właśnie szkolnych poznaliśmy się. Miałeś jeszcze czas na naukę między tym wszystkim? Jakoś sobie radziłem. Wbrew pozorom, no, byłem całkiem dobrym uczniem. Te oceny miałem nie najgorsze, ale myślę, że nie byłem też bardzo pilnym tym uczniem. To znaczy, nie wiem, czy to było jakieś zrządzenie losu, że ta wiedza mi jakoś łatwo przychodziła, czy udawało mi się, żeby ta wiedza wchodziła do głowy, ale nie miałem problemu z nauką i tego czasu trochę zawsze sobie zagospodarowałem. Na tyle łatwo, że byłeś nawet korepetytorem. Tak, ale to już faktycznie to jest koniec liceum, gdzie faktycznie no, potrzebowałem trochę gdzieś tam kasy zarobić, a byłem całkiem dobry z matematyki, z fizyki i tych przedmiotów, szczególnie matmy, no, uczyłem młodszych kolegów, tylko że wtedy przedstawiałem się jako student, bo nikt by mi nie zaufał, będąc jeszcze w 3., 4. klasie liceum, że ja mam jakąś smykałkę do nauki, więc rodzicom troszkę musiałem nabujać, że już jestem na chyba 1. roku studiów, ale przez to, szczerze powiem, miałem lepszy kontakt z tymi rówieśnikami, bo wiedziałem dokładnie, czego nauczyciel oczekuje, jakie są te zadania, jakie są tam problemy i wydaje mi się, że całkiem nieźle to wychodziło. Lata potem zaczęły się 80. i zaczęły się też twoje pierwsze wyjazdy zagraniczne, można powiedzieć, bo to już był okres studiów i w ten sposób no, poznałeś jakby nowe obszary, nowe miejsca. Pamiętasz te czasy? To znaczy te czasy, no pamiętam, tak jak mówię, ponieważ ta historia lat 70., 80., tego przełomu, no jest no, bardzo burzliwą jakby historią w ogóle w historii Polski, tak? No, ja myślę, że w ogóle można powiedzieć, że mam to szczęście, czy miałem i mam nadal to szczęście, żyć naprawdę w ciekawych czasach. No dzisiaj może te czasy są troszkę mniej ciekawe, no bo nie wiadomo, co nas za chwileczkę jeszcze może tu czekać, natomiast no, żyliśmy naprawdę no, gdzie w głębokiej komunie. Ale lata 70. to jest epoka Gierka, czyli jeżeli ktoś nie pamięta, sobie wygooglujcie. To była taka prosperita wtedy na początku lat 70. Słynne hasło pomożecie, pomożemy i poszło, tak? Oczywiście mega zadłużenie wtedy Polski, ale za te pożyczone pieniądze z Zachodu no, powstało naprawdę dużo inwestycji, typu, nie wiem, Warszawa Centralna, czy jakieś tam inne obiekty, które dzisiaj znamy. I wtedy dla nas też no, były różne szanse też do życia, do właśnie podróżowania, zarabiania, chociaż tylko po krajach związanych z tym blokiem. Tak zwane demoludy. Tak zwane demoludy, nie mogliśmy wyjeżdżać gdzieś tam dalej na zachód. Ta sposobność dopiero się nam pojawiła właśnie w latach 80., na początku, po tym jak wybuchły strajki, słynny sierpień 80, Solidarność, Wałęsa i tak dalej. I wówczas no, nastąpiło takie rozluźnienie, tak? Czyli lata 80, znaczy nie lata, no rok 80 dokładnie po sierpniu, to było to rozluźnienie. Ja wtedy zaczynałem studia i pierwsze takie wakacje właśnie już posierpniowe, czyli rok 81, no dał nam szansę uzyskania paszportu i wyjechania za granicę. Poznałeś wtedy place handlowe, na przykład Lwowa, Bukaresztu, w Miszkolcu. Tak, to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo podobno nawet musiałeś nauczyć się liczyć po węgiersku. Tak, znasz węgierski? No, na tyle, na ile każdy Polak zna. No właśnie, Budapeszt, tak? KSNM. Tak, ja nie znam węgierskiego, ale faktycznie w tamtym czasie pamiętam, że umiałem liczyć nie wiem do ilu, ale na tym placu w Miszkolcu dawałem sobie radę, żeby coś sprzedać. Ale tak, no w tamtym czasie no ja nie byłem tutaj jakimś wyjątkiem, no też sporo osób, które były w miarę przedsiębiorcze, no korzystało z tej okazji i no jeździło na tak zwane wyjazdy handlowe. Miały swoje trasy. No myśmy mieli taką trasę z Krakowa do Lwowa, stamtąd do Miszkolca, Budapesztu, z powrotem. Takie kółeczka się robiło. Tu coś kupiłeś, tam coś sprzedałeś, kupiłeś, sprzedałeś i tak dalej, więc to się wszystko obracało.
I finalnie no, z paroma złotymi czy dolarami się wracało do kraju. I przychodzi rok 81. Ty byłeś, zdaje się, wtedy właśnie w Wiedniu. Nie chciałeś zostać na zachodzie? No, była taka szansa i też pokusa. Moi znajomi właśnie byli w obozie dla uchodźców. To się tak wtedy ładnie nazywało, tak jak dzisiaj mamy obozy dla uchodźców, tylko wtedy to Polacy właśnie jeździli do tych obozów. Występowali o tak zwany azyl polityczny z uwagi na sytuację w Polsce. Więc pod Wiedniem był taki obóz właśnie. I tam oni czekali na możliwość przesiedlenia wówczas albo do Australii, albo do Kanady. Ja byłem w tym obozie i wprost tam mi ktoś proponował, słuchaj, jesteś już tutaj, to tylko podpisz papier, że chcesz azyl i zostajesz po prostu. Nie musisz wracać do Polski, nie? Ale jakoś się nie zdecydowałem wtedy. Dlaczego? Wiesz co, no po pierwsze może też z uwagi na to, że moja przyszła małżonka już, dziewczyna wtedy to była w Polsce, nie byliśmy razem. To może też był jeden z powodów, ale z drugiego powodu nie wiem. No, może wierzyłem w to, że w tej Polsce będzie lepiej kiedyś, że to bez sensu wyjeżdżać, gdzieś tułać się po świecie, że może lepiej dać sobie szansę i spróbować w Polsce. I się okazało chyba, że to z perspektywy czasu dobra decyzja. No i wróciłeś, a w radiowej trójce manam z werblami. Tak, werble, które no wtedy Niedźwiecki nie mógł puszczać, to tylko tango, z uwagi na to, że Manam miał tam bana na występy w radiu, z uwagi na swój protest. I faktycznie te werble były słynne. 82 rok, no był ten nieszczęsny stan wojenny, tak? Myśmy byli na studiach, strajki również na uczelniach. No to był ciężki czas, tak? No te wszystkie koksowniki na ulicach, mróz, zima, chodzisz w otoczeniu ZOMO, także to... Mówię o tych werblach, bo wykorzystałeś je też na ostatnim Sharpneck Competence Days. Zgadza się. No czasami trzeba coś próbować, coś improwizować. Z drugiej strony też ukłon w stronę obecnych członków Ex-Manamu, którzy no wtedy grali z Jackowskim i Skorą, a tutaj zaprosiliśmy na naszą imprezę, więc też to było takie nawiązanie do tego, co będzie wieczorem. Nie? Z tego, co mówisz, cały ten okres, można powiedzieć, studiów, końcówki liceum, to ciągłe podróże, ciągłe przemieszczanie się, dworce, autobusy pewnie, pociągi i tak dalej. A wiem od twoich współpracowników, że obecnie generalnie nie lubisz być za wcześnie na dworcu albo na lotnisku. Czy to się już wtedy jakoś tak stało, że tak na ostatnią chwilę? To znaczy, ja myślę, że to jest od dłuższego czasu, tak? To nie jest, co się pojawiło wczoraj. To nie jest moja najlepsza cecha charakteru, którą się szczycę, bo też lubię być punktualny, być na czas, ale też uważam czasami, że bez sensu, nie wiem, siedzieć na lotnisku godzinę czy 2 godziny za wcześnie, jeżeli można przyjść w odpowiednim momencie. Ale fakt jest faktem, że czasami moi współpracownicy już nerwowo czekali, czy faktycznie ja dotrę na ten samolot, czy na ten pociąg. Zawsze się udawało. Raz w życiu mi się tylko zdarzyło przez te wszystkie lata, że mi pociąg odjechał z Krakowa z peronu, ale zobaczyłem... Jednak. Tak, zobaczyłem tył. Bo ja myślę, że ty lubisz te emocje. Nie, to nie są emocje chyba. To jest bardziej chyba taki właśnie cecha charakteru, czy nie wiem, styl życia po prostu, żeby nie tracić czasu, tak? Nie tracić czasu. Pociąg poczeka. Znaczy, wiesz, tak, jesteś dobrze zorganizowany i wiesz dokładnie, i znasz procedury, znasz to wszystko, no to dokładnie możesz sobie to jakoś też zaplanować, tego, o której masz być, żeby to też nie przesadzić, ale zgadzam się, że czasami lepiej być wcześniej i nie spóźnić się. Tu warto powiedzieć, że wtedy właśnie już zacząłeś planować, sprzedawać, kupować rzeczy związane z tą branżą, w której jesteś dzisiaj, bo jeszcze podczas studiów zacząłeś przywozić z Niemiec komputery. Tak, to prawda. To się też zrodziła taka szansa właśnie pierwszych komputerów, Spectrum, Commodore. Myśmy akurat zainwestowali wtedy w Commodory i zaczęliśmy w Polsce oferować Commodore 64 na uczelnię. To się sprzedawało przez coś w rodzaju komisów w tamtym czasie, ale to już była całkiem fajna marża na tym. Jeździliśmy wtedy do Niemiec zachodnich, to też była szansa właśnie wyjazdu, to się pojawiło, jak nam paszporty w końcu dali. Z tymi paszportami też ciekawostka taka, to nie jest tak jak dzisiaj, tak, że masz paszport w domu, dowód osobisty w domu, wtedy musiałeś mieć albo to, albo to. To znaczy, jak chciałeś dostać paszport, musiałeś iść na komendę milicji obywatelskiej, poprosić, że chcesz wyjechać na chwilę, dostać paszport. Dla studentów było to łatwiej jeszcze normalnie, bo był jakiś powód, że wrócisz tutaj, masz do czego wrócić. Natomiast generalnie to była zawsze decyzja tego policjanta, czy milicjanta wtedy, czy da ci ten paszport, czy nie da. Jak wracałeś, to musiałeś się zameldować, wróciłem, oddać paszport, zabrać dowód z powrotem. Zawsze dostawałeś? Tak. Później to już było łatwiej, tak? Najgorzej było właśnie, jak wyjechaliśmy pierwszy raz w tym 81 roku,
To wtedy była taka loteria, czy nam to dadzą, czy nie dadzą. No i oczywiście były wizy, tak? No nie mogłeś sobie tak wyjechać do Niemiec, tak jak dzisiaj. Tylko A po jak prostu miałeś te musiałeś... komputery z Niemiec, to na granicy nie było problemów, żeby Oczywiście, przejść że taką były, wyprawę? oczywiście, że były. I to były też bardzo śmieszne czasami sytuacje, bo były różne taryfy celne. No, musiałeś poznać te taryfy, bo często celnik nie wiedział, jak to oclić, bo to były nowe rzeczy. Komputery w tamtym czasie to było coś nowego. Kserokopiarki to też, może nie była nowość, ale też oni nie bardzo wiedzieli, jak do tego podejść. Te taryfy czasami się zmieniały i celnik nie bardzo wiedział, co podejść. I ty musiałeś mi powiedzieć, słuchaj, to jest ta taryfa, ta i ta. Dlaczego? No bo właśnie tu jest wpisane tu i tu. I czasami mogłeś lekko nagiąć te przepisy, bo w tej taryfie to cło na przykład było, nie wiem, 10%, a w innej taryfie byłoby 50%, tak? I jak przekonałeś celnika, że taryfa jest właściwa, to mogłeś na tym więcej zarobić. Twoja taka żyłka negocjacyjna bardzo tutaj się przydawała. Dokładnie. Kserokopiarki na przykład w tym tamtym czasie odprawiane były, znaczy cło było według wagi. Podjeżdżałeś samochodem na wagę i po prostu jak to naważyła, nie wiem, 30 kilo, 40 kilo, no to taka była taryfa po prostu od kilograma. Żeby podsumować ten okres szkolny, okres studiów, to były początki takiej żyłki biznesowej, którą pewnie masz do dzisiaj, ale też takiego kontaktu z ludźmi. Dzisiaj z perspektywy, jak myślisz, czego nauczyły cię te doświadczenia szkolno-licealno-studenckie? Ja myślę, że to była mega szkoła życia przede wszystkim, mega szkoła biznesu takiego rzeczywistego. Żadna szkoła cię tego nie nauczy. Nie wiem, może dzisiaj te szkoły uczą już lepiej, ale w naszych czasach szkoła cię za dużo w ogóle nie uczyła. Nie? Uczyła cię takiego ogólnie jakiegoś rozwoju. Oczywiście matematyki mnie nauczyła, jakieś fizyki, takich rzeczy, bo to są rzeczy normalne takie do nauki. Natomiast języków niektórych się mogłeś nauczyć w szkole. Chociaż w tamtym czasie uczyli nas głównie rosyjskiego, który nie był do niczego przydatny. To była naprawdę mega szkoła życia. Wszystkie te wyjazdy handlowe, sprzedawanie na tych bazarach, targach. Tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, ale sporo osób znanych z branży komputerowej, młodszych ode mnie, zaczynało też swój biznes na giełdach komputerowych w wielu miejscach, które są dzisiaj, nie wiem, prezesami wielkich firm. Po prostu takie były czasy wtedy, nie? Wtedy, jeżeli miałeś taką możliwość i chciałeś to robić, to faktycznie to była fajna rzecz, ale mówię, to jest idealna szkoła. Jesteśmy razem na tym placu, rozkładasz sobie ten kocyk na podłodze i ja ci chcę coś sprzedać, I patrzę ci w oczy, po twoich gestach, po twojej mimice, po twoim zachowaniu, muszę wyczuć, czy po prostu, dasz mi więcej, czy nie. Czy ja ci muszę spuścić tą cenę, czy nie spuścić. To jest taki, normalny. Dzisiaj tego naprawdę brakuje. Dzisiaj mamy przetargi, jakieś, zapisy. Pojawiają się To nie jest technologie, AI i tak dalej, tak? ale czy to tak naprawdę się zmieniło, myślisz? Nie, handel się nigdy nie zmienił, żeby handel istniał, ty musisz chcieć coś kupić, a ja muszę ci mieć to, co sprzedać po prostu. Musi być sprzedawca i kupujący, także to zawsze tak było, tylko że zmieniły się dzisiaj formy. Ja w tych formach starszych się zdecydowanie bardziej odnajdywałem niż w tych dzisiejszych, gdzie masz jeszcze jakieś prawo prawników, odwoływania, sądy, KIO i tak dalej, to jest trochę inny świat. Natomiast tamte były bardzo prosty, Chciałeś kupić, ja chciałem ci sprzedać, dobijamy targu, cena, jedziemy dalej. No tak, dobrze, że wspomniałeś o językach, o języku rosyjskim, ale studia się skończyły, a dla ciebie to oznaczało intensywną naukę języka niemieckiego. Dlaczego? Języka niemieckiego się zacząłem uczyć, ponieważ pojawiła się szansa znowu wyjazdu właśnie zagranicznego. To też nie byłem tutaj wyjątkiem, kupę młodych ludzi w moim wieku, kończąc studia. Była taka właśnie furtka, że łatwo było ten paszport dostać, bo jesteś studentem i wiadomo, że jesteś na końcu tych studiów, więc chcesz obronić te studia, pracę magisterską, więc raczej na pewno wrócisz do tej Polski, Więc ta milicja dawała ci ten paszport i wtedy było dobrą takim zwyczajem wziąć sobie rok urlopu dziekańskiego. Uczelnie też szły na to, żeby dać studentom, szczególnie jak się dobrze uczyłeś, dać mu ten roczny urlop dziekański i mogłeś poświęcić ten rok, żeby coś zrobić. I większość ludzi po prostu młodych wyjeżdżała za granicę, po prostu na tak zwane saksy, żeby po prostu sobie coś dorobić, I teraz w zależności, gdzie miałeś możliwość, tam jechałeś. Ja miałem taką możliwość, żeby zaczepić się we Wiedniu w tamtym czasie, Więc stwierdziłem, co tam będę robił? Muszę przynajmniej coś po tym niemiecku umieć. Więc jak dostałem taką możliwość, że dostanę ten urlop dziekański, to w trybie ekspresowym zacząłem się w ciągu, 2-3 tygodni uczyć podstaw tego niemieckiego. Pamiętam, kupiłem sobie jakieś kasety, zapisałem się na kurs. Nie było YouTube'a, nie było takich rzeczy, więc znalazłem kolegę, co tam mnie trochę uczy. Także przez 3 tygodnie robiłem nic innego, tylko wkuwałem ten niemiecki, żeby złapać taką gramatykę, jak się zdanie buduje, żeby jak poznam nawet więcej słówek na miejscu, żeby wiedzieć, jak to ułożyć, szczególnie, że w języku niemieckim to trochę jest inaczej niż w angielskim składnia, więc chodziło mi o to, żeby trochę to poznać. To się udało. I wyjechałem do tego Wiednia. I to była taka decyzja, można powiedzieć, bardzo ważna w twoim życiu, bo tam miałeś pewne marzenia,
pewna duża firma komputerowa miała czekać na ciebie, a tak się nie stało. Tak, no bo ja wtedy kończyłem informatykę, bo studiowałem w ogóle informatykę na AGH w Krakowie. Jestem absolwentem informatyki, tylko że za moich czasów ta informatyka była zupełnie inna niż dzisiaj. To znaczy, ogólnie zasada jest ta sama, tak? To jest język programowania, uczysz się algorytmiki programowania, tylko że sprzęt, na którym uczyliśmy się, zupełnie się zmienił podczas tych studiów. Jak zaczynaliśmy studia informatyczne w roku 80, to była to era dużych maszyn, komputerów typu Odra w Polsce, przewijaków taśmowych. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pierwsza moja praca, taka na zaliczenie, to miałem za zadanie, cała nasza grupa, zrobić wydruk na drukarce, imię i nazwisko. Wyobraź, co to jest dzisiaj napisać imię i nazwisko, tak? Pisze, że się drukuje, tak? Ale w tamtym czasie nie było komputerów takich, jak dzisiaj znamy, tylko po prostu szliśmy do takiego specjalnego pokoju, gdzie były takie maszyny do pisania, tylko specjalne maszyny, nazywały się Semtrony, gdzie były takie karty perforowane tej wielkości. Jedna karta to była mniej więcej jedna linijka kodu i tam pisałeś sobie coś, nie? I po tych kart musiałeś wydrukować, nie wiem, 50, 100, w zależności ile tych linijek było. To było takie, jak się nazywali, pudełka na buty po prostu. Zostawiałeś to na półeczce i mniej więcej za tydzień przychodziłeś po wydruk, co się udało. Bo to szło do przetwarzania do tej maszyny, po tygodniu to wracało. I wtedy patrzysz, aha, popełniłem błąd w tej linijce. To znowu idziesz, drukujesz sobie tę kartę, dajesz jeszcze raz, znowu. I tak co tydzień, sobie chodziłeś. I to imię, nazwisko po ilu tygodniach udało się? Nie pamiętam, ale to była praca przez, na jednym semestrze, więc to miałeś prawie pół roku na to, nie? Imię pierwszy semestr, nazwisko A ja drugi. akurat mam dosyć długie imię i nazwisko, więc miałem bardziej pod górkę niż inni, ale w końcu się udało oczywiście to zaliczyć, ale to było naprawdę fajne doświadczenie, takie życiowe w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. To jest, można nie wyobrazić dzisiaj, że po prostu coś takiego jest. Podczas studiów to się trochę zmieniało, bo pamiętam, udało mi się też, to też był wyjątek, załatwić sobie i kolegom praktykę w zakładach FSM w Bielsku, gdzie to wtedy to było naprawdę mega nowoczesne miejsce. Fabryka samochodów małolitrażowych. Dokładnie, gdzie Fiata Malucha 126P produkowali na licencji włoskiej. I wtedy faktycznie to było nowo wyposażona fabryka, nowo wyposażone centrum też obliczeniowe. I tam myśmy dostali możliwość bycia na praktyce przez miesiąc, gdzie dostałeś terminal z takim zielonym ekranem, i mogłeś mieć klawiaturę, pisać i od razu widzieć, co na tym ekranie się pojawia. Myśmy pierwszy raz już coś takiego widzieli w ogóle, nie? Wtedy, nie? Bo tutaj w Krakowie na uczelni tego nie było, nie? Rozumiem, że z tym bagażem umiejętności w tym Wiedniu, w tym IBM tak nie bardzo. I wiesz, i teraz chodzi o to, że jak ja kończyłem te studia po 5 latach, to świat się zmienił. Od tych dużych maszyn wtedy weszła era tak zwanego IBM PC. IBM wymyślił jakby nowy standard, płytę główną w jakiejś tam architekturze XT i wówczas to był przełom, bo to były tak zwane komputery osobiste. I wtedy do Polski to zaczynało trafiać po raz pierwszy w jakichś niedużych ilościach. Ja sobie wymyśliłem, dobra, to IBM to wymyślił, to ja tam mam znajomego w IBM-ie we Wiedniu, kończę studia informatykę, student, już prawie absolwent, to może mi po jakoś niemiecku tam, już mówię. coś tam po niemiecku, nie wiem, przynajmniej ja, nein, coś tam powiem, tak? Coś tam się załapię na to, nie? Ale tutaj oczywiście kubeł zimnej wody, kolega mnie tam oprowadził po tym IBM-ie, pokazał te nowe komputery. Skończyło się na wyciągu w Alpach. Tak. I skończyło się, że w końcu pojechałem w Alpy szukać pracy takiej, której prędzej mogłem znaleźć. I faktycznie parę miesięcy. Ale tam też nieźle, bo tam się przydały twoje umiejętności narciarskie. Przydały się. To znaczy, nie czarujmy się. Każdy, kto wyjeździł gdzieś tam na początku na te saksy, to bardziej zmywak i te rzeczy. Natomiast, ponieważ to był kurort, to jakiś tam narciarski, nieduży, ale bardzo sympatyczny, to poznali się, że umie na tych nartach, na początku za zastępstwa, a później z tej kuchni gdzieś tam, mogłem sobie już na tych nartach poszusować i obsługiwać wyciąg po prostu. Nie? No dobrze, ale w końcu wróciłeś jednak do kraju i to jest ciekawe. Powiedz, ile mógł wtedy absolwent informatyki po AGH w Krakowie zarobić? $10 to była moja pierwsza pensja. $10 była pierwsza pensja, dlatego to też jest może taka abstrakcja dzisiaj dla każdego. Natomiast w tamtym czasie, żeby też to dobrze zrozumieć, za te 10 czy może $20 dało się w Polsce przeżyć miesiąc, tak? To nie jest tak, że to były zupełnie takie abstrakcyjne pieniądze. Po prostu był zupełnie inny system, tak? Wiele rzeczy było za darmo, tak? Miałeś służbę zdrowia za darmo, za wiele rzeczy się nie płaciło w tym systemie komunistycznym. Także kokosów nie było, ale też to nie było zupełnie taka głodowa pensja, tak? Tylko że takie były realia. I dlatego, jeżeli mogłeś wyjechać za granicę, nawet na miesiąc w wakacje, popracować i przywieźć stamtąd, nie wiem, $1000, to miałeś, nie? Do życia 10 miesięcy. dokładnie, znaczy nawet więcej, nie?
nie? Czy nawet więcej, także mogłeś sobie coś kupić. Dużo No więcej, dużo dużo więcej. Także więcej. mogłeś coś kupić, żyć i na wyższym poziomie, czy samochód jakiś używany kupić, no cokolwiek, nie? Także po Do prostu Peweksu można było... no dokładnie. Także to po prostu no, otwierało zupełnie inne drzwi, dlatego to nic dziwnego, że kupę ludzi wyjeżdżało. No część ludzi oczywiście, no szczególnie z południowej Polski, z Podhala, gdzieś tam Chicago, Stany i tak dalej, natomiast no tutaj stąd, no, to blisko było do Niemiec, do Austrii. Ale ty miałeś jednak zupełnie inny plan na swoje życie. Powiedz, co zrobiłeś? No bo nie zacząłeś pracować jako informatyk, tylko postanowiłeś zrobić coś innego. To znaczy ja zacząłem pracować jako informatyk, tylko że jako informatyk pracowałem bodajże 3 miesiące i stwierdziłem, że mnie to po prostu nudzi. Jakoś, nie wiem, no skończyłem to studia informatyczne, ale może to dlatego, że uczyłem się zupełnie innych rzeczy na tych studiach. Zmieniła się cała technologia w międzyczasie przez te parę lat i to, do czego byliśmy potrzebni, to tego jeszcze nie było tak naprawdę. Więc pensja była głodowa, no bo te $10 no, nie spełniało twoich jakby ambicji na pewno. Praca była dla mnie taka nudna, to znaczy no ja dzisiaj z perspektywy no, uważam, że się nie nadaje po prostu do bycia informatykiem. Mój syn, który jest informatykiem, zdecydowanie poszedł bardziej w tą stronę, natomiast dla mnie kodowanie, pisanie tych rzeczy, no po prostu, no nie wiem, no jakoś się nie czuję w tym. Ja jestem bardziej człowiekiem takim, który lubi ruch, energię, rozmowy i tak dalej, natomiast nie siedzenie takie żmudne dłubanie. Więc może dzisiaj byłoby to inaczej, ale w tamtym czasie mi się to nie I co podało. w związku z tym zrobiłeś wtedy? Wiesz co, no z swoim poszukałem życiem? innej pracy, ale oczywiście jak zawsze w życiu, no musisz mieć pewne szczęście, musisz się znaleźć w dobrym miejscu, o dobrym czasie. W tamtym czasie się znalazłem w towarzystwie też kolegów, którzy kończyli ze mną studia. Oni się załapali do pracy w pierwszej polskiej firmie polonijnej. Wtedy powstawały firmy polonijne. No właśnie, zaraz w wyjaśnijmy, połowie. bo co to Tak. było w zasadzie? W komunie no miałeś tylko firmy państwowe, plus prywaciarzy, którzy tam hodowali, nie wiem, kwiatki czy warzywa. Natomiast pojawiła się taka szansa w połowie lat 80., że polski rząd, tak, wtedy komunistyczny, zezwolił jak gdyby na taki pierwszy napływ zagranicznego kapitału do Polski i pozwolił na tworzenie tak zwanych firm polonijnych. Czyli miałeś na przykład Polaka, który mieszkał we Francji, myśmy takiego mieli właśnie, wrócił do Polski, albo nie wrócił, ale postanowił w Polsce otworzyć firmę, inwestował swoje pieniądze. Było to korzystne też dla tej władzy komunistycznej, no bo te dolary czy jakieś tam inna waluta tutaj spływała, a on miał jakieś tam preferencyjne trochę zasady, żeby coś zrobić. Nie jakieś zniżki wielkie jak dzisiaj, ale powiedzmy miał jakieś tam. No i wtedy powstały te firmy i myśmy się załapali do firmy, która się nazywała bodajże Gallech, tak, czyli połączenie Gal, czyli z Francji i Lech, czyli z Polski, więc taka fajna nazwa, w Miechowie, 40 km od Krakowa i codziennie rano jeździliśmy do tego Miechowa, wracaliśmy. I ja tam byłem jak gdyby przyjęty do tego, aby rozwijać z kolegą ten dział handlowy, w sensie tych komputerów, bo firma miała dwie nogi. Z jednej strony szyli kożuchy, to był ich korowy biznes, a z drugiej postanowili zainwestować w komputery, produkcję komputerów. Czyli były właśnie składane te tak zwane IBM PC na miejscu. Twój taki początek biznesu AV. Tak, no AV to bardziej IT było, no AV to jeszcze może nie było wtedy, bardziej IT, ale faktycznie no, sprowadzaliśmy pierwsze karty sieciowe i pokazywaliśmy klientom, uczelniom, co to jest w ogóle sieć komputerowa. To był bardzo fajny pokaz, bo stawiałeś dwa komputery na dwóch końcach połączonych kablem i tu naciskałeś guzik, a tu się na ekranie coś pojawiało. I wszyscy wow, działa. Pamiętam, że zamówienia zagraniczne składaliście za pomocą Telexu. Co to był Telex? Telex, można powiedzieć, to jest tak jak troszkę dzisiaj internet, tak? Czyli tak zwany telegraf, który był w postaci takiej dużej maszyny do pisania, ale zaletą tego teleksu było to, że w czasie rzeczywistym twój odbiorca widział, co ty piszesz praktycznie. Była taka tasiemka, na tej tasiemce dostawałeś odpowiedź i jak on do ciebie pisał, no to na tej tasiemce się pojawiało, czy na jakiejś kartce to się drukowało, jak na drukarce powiedzmy, w czasie rzeczywistym. Czyli to było takie trochę walkie-talkie. Ty pisałeś, ktoś ci odpisywał. Ty pisałeś, ktoś ci odpisywał, nie? Ale szło to na cały świat, nie? To było jakoś tak to zrobione wtedy technicznie, że faktycznie było to takie online'owe i nie było to drogie, tak? No bo wtedy telefon, tak naprawdę, wykonanie połączenia telefonicznego za granicę, to były kosmiczne ceny, nie? Więc też chodziło o to, żeby to było w miarę tanie i też żebyśmy mieli jakąś dokumentację, jakieś zamówienia, jakieś rzeczy, więc teleksy to była taka bardzo popularna forma komunikacji zagranicznej. No, ale dobrze, że mówisz o tych cenach, bo to już był ten czas, że powstawały firmy polonijne. Komuna zaczęła pomału chylić się ku upadkowi. Tu już jesteśmy blisko tego muru berlińskiego, blisko okrągłego stołu. I to wszystko stało się jakby taką dźwignią dla nowych możliwości biznesowych. Tak.
Tak, to znaczy nawet ta firma, w której pracowaliśmy właśnie w Miechowie, no dawała nam te możliwości, że po prostu myśmy byli odpowiedzialni za sprzedaż tego, co oni tam produkują, ale jeżeli klienci życzyli sobie coś więcej, a firma tego nie miała, bo miała tylko komputery, które produkowała, to mieliśmy możliwość tak naprawdę załatwienia tego sprzętu, czyli właśnie te nasze możliwości właśnie z tym Commodore, których sprowadzaliśmy wcześniej, nauczyliśmy się, jak to przewozi za granicę, te cła i tak dalej, przenieśliśmy również tutaj, czyli na przykład no, idziemy do klienta, chcemy sprzedać mu komputer, on mówi, ja chciałbym jeszcze drukarkę, albo chciałbym jeszcze coś jeszcze, czyli na przykład ksero, to wówczas firma nam pozwalała, dobra, to jedźcie sobie do Hamburga, do Berlina Zachodniego, przywieźcie to, przez naszą firmę to sprzedacie, my zarobimy, wy zarobicie, podzielimy się zyskiem, klient jest zadowolony i to też był fajny, dodatkowy sposób na dorabianie do pensji w normalnie, w legalny sposób. No właśnie, bo w normalny, legalny sposób wtedy już zacząłeś prowadzić, można powiedzieć, firmę. Jaka jest różnica, jak tę firmę prowadziłeś wtedy, a jak się prowadzi ją dzisiaj? No firmę zaczęliśmy po tym Miechowie, tak? To był koniec lat 80. Założyliśmy pierwszą spółkę, bo wtedy właśnie to była reforma Wilczka i pojawiła się możliwość zakładania tak zwanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. To była w ogóle reforma całej gospodarki wtedy pod koniec lat 80. Jeszcze za komuny oni to dali takie zielone światło. I wówczas no, z kolegami prawnikami, potem jednymi z lepszych w Polsce wziętymi, pozdrawiam serdecznie, założyliśmy taką spółkę, gdzie oni zajmowali się stroną prawną, myśmy zajmowali się tą stroną bardziej informatyczną, komputerową i to nam dało możliwość tak naprawdę prowadzenia tego swojego własnego pierwszego biznesu, polegającego właśnie na montażu komputerów. Czyli to, co w tej firmie Poloniny robiliśmy, zobaczyliśmy, jak to się robi, przenieśliśmy na siebie, bo stwierdziliśmy, że możemy sami to zrobić, umiemy to zrobić, mamy jakiś tam niewielki, ale niewielki kapitał. I byliście przed Optimusem. Znaczy przed Optimusem, myślę, że Optimus w podobnym czasie powstawał. Myślę, że to były podobne czasy. No wtedy właśnie... Optimusa każdy zna, waszej firmy może nie. No nie, no bo myśmy aż tak długo nie przetrwali, nie byliśmy nigdy tej skalą, tak? Nie mieliśmy strony w Gazecie Wyborczej reklamowej na drugiej okładce, czy na czymś takim, no to nie te budżety były, ale mimo to faktycznie no, radziliśmy sobie. Mieliśmy własny skład celny, mieliśmy hurtownię, mieliśmy kilka sklepów w Krakowie, później założyliśmy konsorcjum firm komputerowych, zrobiliśmy pierwsze ISO na komputery w Polsce, także dużo rzeczy nam się udało i to był całkiem bardzo fajny czas. No i tak naprawdę no, to był też moment no, zarabiania fajnych pieniędzy. No. Musimy zrobić krótką przerwę. Niedługo wrócimy do tej rozmowy. Partnerem odcinka jest firma SharpNEck, producent profesjonalnych ekranów LED. Witam Was po krótkiej przerwie w naszym studio podcastowym kanału AV IT. Dzisiaj podcast Ludzie Pro AV, a naszym bohaterem, naszym gościem jest Mariusz Orzechowski, firmy SharpNEck. Mariusz, opowiadasz swoje życie, opowiadasz o latach 80. Mówiłeś, że to były szalone czasy. Większość twojego życia, to można powiedzieć, to były szalone czasy, no bo od sklepiku w szkole podstawowej aż po pierwszą taką samodzielną firmę, którą prowadziłeś. Czy handel zmieniał się przez ten czas? Wtedy, na tym poziomie, jak zacząłeś już samodzielnie prowadzić swoją firmę? Tak, żyjemy w różnych czasach, no, lata 70., lata 80. i potem już bliżej lat 90. No, wszystkie te lata stwarzały nam inne możliwości, też inne problemy. No, zmieniały się przepisy, zmieniały się możliwości prowadzenia tego biznesu, więc zdecydowanie tak i musieliśmy dostosować oczywiście możliwości i też, wiesz, no ja się zmieniałem, tak, no bo co innego jak prowadzisz coś, będąc w liceum, robisz jakieś rzeczy, czy na studiach i jak już masz własną firmę i zatrudniasz ludzi, no także to oczywiście tak. Co robiłeś właśnie, żeby być coraz lepszym w tym byciu dobrym handlowcem, dobrym biznesmenem? Wiesz co, ja generalnie jestem samoukiem. Jedyną szkołę, jaką skończyłem, no to jest właśnie informatyka, której nigdy nie pracowałem praktycznie jako informatyk, tylko właśnie te 3 miesiące, więc można powiedzieć, że to wszystko, co robię w życiu, gdzieś tam nauczyło mnie życie. Czyli właśnie te prace handlowe, nauczyły mnie być handlowcem, negocjatorem, nauczyć się tych zasad handlowych. Ekonomii nie mogliśmy się nauczyć wtedy z żadnego podręcznika, bo to była ekonomia komunistyczna, tak zupełnie innego systemu, która się nie sprawdzała w życiu. Więc tak naprawdę no, musieliśmy na własnej skórze tak naprawdę odczuć to, czy wyczuć, co jest dobre, co jest złe. Czasami się udawało, czasami się nie udawało. To nie jest tak, że wszystko było cacy, ale na pewno ten okres, szczególnie właśnie po tym okrągłym stole, który wspomniałeś, po roku 89, po obaleniu komunizmu, no dawał mega możliwości w Polsce różnym osobom, które no chciały coś zrobić. To była według mnie no złota epoka polskiej przedsiębiorczości.
Mega dużo firm, które wtedy powstało, które chciało coś zrobić, miało naprawdę duże możliwości rozwoju. I no, wielkie też fortuny, majątki, które powstały, nie mówię o takich negatywnych, gdzie ktoś tam coś złego zrobił, natomiast faktycznie no, Polski wtedy jakby ten small business no, był mega pracowity, tak? Jeżeli po prostu faktycznie ludzie pracowali, co dało nam mega przewagę właśnie też nad Zachodem troszkę, bo no, myśmy startowali od zera, myśmy nie mieli nic, tak? Więc uczyliśmy się wszystkiego, ale też mieliśmy możliwości. No, nie było, wiesz, wielu rzeczy, no, powstawały nowe rzeczy w Polsce i to też było zapotrzebowanie na wiele rzeczy. Także to też Pamiętasz stwarzało. właśnie, mówisz, że było zapotrzebowanie na wiele rzeczy. Pamiętasz taką swoją najciekawszą sprzedaż? W tamtym czasie staraliśmy się no, faktycznie no, być w miarę też innowacyjni jako firma i wprowadzać na polski rynek różne produkty, których jeszcze nie było. Były takie dwa zdarzenia, o których może warto powiedzieć. Wprowadziliśmy do Polski po raz pierwszy markę Belinea monitorów. Mało kto może wie, no, że to akurat myśmy się do tego jakoś tam przyczynili wtedy. Firma Max Data w Niemczech była producentem tych monitorów. Później bardzo popularne w Polsce. I myśmy zamówili pierwszy transport tych monitorów. Dlaczego? Ponieważ te monitory miały obraz czarno-biały. Dzisiaj można powiedzieć, co to jest czarno-biały. Nie były monitorów kolorowych, ponieważ wcześniej te monitory były bursztynowe albo zielone. Natomiast wtedy myśmy zauważyli, ta Belinea już ma takie czarno-białe, co było czymś innym, więc postanowiliśmy, weźmy w te czarno-białe monitory i zamówiliśmy pierwszy transport. Mieliśmy biuro na Paulińskiej, wiesz, gdzie jest Paulińska w Krakowie, uliczki kręte i tak dalej. Przyjechał tir 400-stopowy, który nie mógł wykręcić w ogóle tam w żaden sposób na tym, ale to nie najciekawsze w tym wszystkim. Najciekawsze było to, że na zamówieniu były podpisane ja, Mariusz Rzechowski, i wszystkie monitory, które przyjechały od tej Belinei, były, na każdym monitorze było moje imię i nazwisko. Znaczy nie na monitorze, na pudełku, tak? Nie wygraber. Miałeś swoją markę. Tak, że tak jakby miał swoją markę, także te Belinee były jakby zaadresowane na mnie bezpośrednio, nie? Także to było ciekawe. Natomiast druga też taka fajna rzecz z tamtego okresu, powstawały wtedy jak gdyby na świecie różne standardy, w każdym kraju standardy klawiatur. Jak masz w Niemczech, mamy klawiatury z tymi umlautami, tak? W Hiszpanii mają z jakimś to tyldą czy czymś innym. No Anglicy, no każdy kraj praktycznie coś ma. No, dzisiaj w komputerach Jedynie to Polska też. praktycznie. Nie wiem, czy jedynie, no ale Polska jest tym krajem, który ma tego alta i masz tak zwaną klawiaturę programisty i nie mamy polskich znaków na klawiaturze. I myśmy wtedy zaczęli współpracę z firmą BTC, która robiła bardzo dobre klawiatury z Tajwanu i ściągnęliśmy tych gości. Pamiętam, mieliśmy kolację w Wierzynku wtedy, na rynku w Krakowie, gościliśmy ich tutaj i oni przywieźli nam zrobionych ileś tych modeli klawiatur z różnymi wariantami standardów polskich. I myśmy wtedy, pamiętam, daliśmy te klawiatury do testowania szerokiego do różnych ludzi, na uczelnie, do przedsiębiorstw i tak dalej, żeby poznać opinię, który byłby układ lepszy. Bo nie było jeszcze polskiego standardu klawiatury. I myśmy sobie myśleli, że to jest może dobry moment, żeby wykreować jakiś standard w porozumieniu oczywiście z jakimiś uczelniami i tak dalej i wylansować to, no i potem to sprzedawać. No niestety się nie przyjęło. Jednak to już było za późno. Klienci byli przyzwyczajeni do tego alta już. I powiedzieli, nie, to jednak z tym altem sobie będziemy naciskać. No i tak do dzisiaj mamy. Co też nas wyróżnia poniekąd. Tak. Jesteśmy uniwersalni do dzisiaj. No ale cóż, z tego co mówisz, wydaje się, że biznesowo się dobrze rozwijaliście. Firma prosperowała. Miałeś wizję, miałeś pomysły. To wszystko się jakoś kręciło. Do pewnego momentu, wejdę ci słowo, do pewnego momentu, mieliśmy taki epizod, niestety, właśnie przykry, że ktoś nas okradł i straciliśmy kupę kasy. My prowadziliśmy ten biznes jako biznes taki rodzinny. Koledzy, założyliśmy sobie spółkę, pełne zaufanie, zero jakby tej kontroli. No, może trochę na żywioł w tamtym czasie, ale na zasadzie takiej, zarabiamy kasę, inwestujemy kasę. Zarabiamy, inwestujemy, coś tam może wydajemy, ale generalnie te pieniądze dalej się gdzieś tam inwestowało. I w pewnym momencie no, też zaufaliśmy pracownikom różnym. Mieliśmy ja taki jestem po prostu, ja ufam ludziom. Jeżeli ty mi mówisz, że tak zrobisz, to ja ci wierzę po prostu, że to zrobisz. No i wtedy jak gdyby tak, no, to gdzieś tak nam dało do myślenia, czy chcemy dalej to robić, czy coś zmienić. To też był taki moment, że myśleliśmy, czy mamy pójść w stronę dużego hurtu, zostać dużym dystrybutorem, wtedy powstawała firma JTT na przykład w Polsce, czy skupić się na detalu, na sklepach, na klientach końcowych, czy robić to, czy to, bo w pewnym momencie robiliśmy i to, i to. I to było takie, tak miałem 3 wspólników i w czwórkęśmy tak sobie mieli różne pomysły trochę na życie. No i wtedy mieliśmy takie też dylematy tak naprawdę, co dalej zrobić. Nie? A na horyzoncie no właśnie pojawiło się chyba ogłoszenie w prasie, praca w firmie NEC.
Tak, to też mieliśmy taki pomysł wtedy na życie. To był początek lat 90. Powstawały nowe przedstawicielstwa różnych zagranicznych firm w Polsce, głównie w Warszawie. Otwierały się nowe oddziały. I te firmy przeważnie w Gazecie Wyborczej, w ogłoszeniach o pracę, dawały ogłoszenie, że szukają kogoś do pracy. Myśmy mieli taki wtedy pomysł z kolegą, ze wspólnikiem, z Wojtkiem, pozdrawiam, gdzie co poniedziałek braliśmy sobie tą gazetę i przeglądaliśmy, jaka nowa firma szuka nowego pracownika. Nie po to, żeby tam się zatrudnić, tylko po to, żeby im zaoferować jakieś usługi po prostu, bo jak się ktoś nowo otwiera, no to jak będzie potrzebował dzisiaj może dla jednej osoby, jutro dla 50, no chcieliśmy mieć od początku kontakt z taką firmą. Uważaliśmy, że to jest dobry pomysł na rozwijanie jakiegoś tam nowego biznesu. No i wtedy, nie pamiętam, czy to kolega zauważył, czy ja, już nie pamiętam, no, że firma NEK szuka kogoś do pracy. Nie? Było takie ogłoszenie. No i po pierwsze, co cię przekonało do tego, żeby pracować w NEK-u? Na początku w ogóle mnie nie przekonało, ponieważ tak jak mówisz, no, całkiem nam się dobrze biznes rozwijał i nie miałem żadnego takiego pomysłu, żeby tą pracę zmieniać. Szczególnie ze swojego iść na pracownika gdzieś do jakiejś innej firmy. Natomiast ja się skusiłem na to, żeby złożyć jak gdyby, odpowiedzieć w ogóle na to ogłoszenie po to, żeby jakby dostać takie samo sprawdzenie, ponieważ tak jak mówię, ja jestem bardziej samoukiem, byłem cały czas i chciałem zobaczyć, czy taka firma jak NEK oceni mnie z moim jakby dorobkiem, wiedzą, że ja bym się w ogóle tam nadawał. Po prostu to był taki dla mnie test, taki Chciałem wewnętrzny. się sprawdzić. Chciałem się sprawdzić, nie chciałem tam pracować, nie? Tylko chciałem się sprawdzić. Ta dusza sportowca, którą masz. Tak, co oni powiedzą, nie? Jak ja wypadnę na tle innych, powiedzmy, do tego wszystkiego, co sobie, czy ja w ogóle jestem gdzieś tam w ogóle brany pod uwagę, czy nie? No i tak wysłałem to po prostu, nie? No i minęło jakiś czas, ja zapomniałem w ogóle już o tym, minął jakiś czas, chyba z 2 miesiące, no i ktoś do mnie się odezwał, a wiesz co, bo ty tam wysłałeś jakieś tam aplikacje, my będziemy w Warszawie, wtedy były targi komputerowe, co w styczniu zawsze w Warszawie, w Pałacu Kultury i spotkajmy się. No, ja mówię, dobra, no to pojadę, no po to wysłałem, no spotkajmy się, nie? I jak pojechałem na to spotkanie, to byłem zaproszony jako ostatnia osoba. To już mi dało do myślenia, przeważnie jak cię ktoś bierze na ostatnie na rozmowę, to znaczy, że może coś od ciebie więcej chcieć, tak, do tego wszystkiego. No ja jestem taki, że wiesz, no lubię się przygotować do każdego spotkania, więc sobie tam sprawdziłem, co to jest ten NEK, co oni tam robią, czy już są w Polsce, czy ich nie ma, jakie produkty sprzedają, no coś tam miałem w głowie. Prowadząc swój biznes, no umiałem sobie to jakieś tam klocki poukładać do tego. No i na tym spotkaniu no, mi tam zadali parę pytań, a ja im przedstawiłem też od razu pewien plan, co jak ja bym to zrobił, tak? No bo im zadali pytanie, co ja bym zrobiłem elaborat, jak ja bym to prowadził, jak bym to zrobił i tak dalej. I nie wiem, no i rozstaliśmy się. Aha, zapytali się mnie, ile bym chciał zarabiać. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, bo ja nie pojechałem do pracy, nie? Ja po prostu, wiesz, no chciałem pogadać po prostu, nie? Oni mnie pytają, a ile byś chciał kasy zarabiać? Ja nie wiem. No tak sobie w głowie szybko pomyślałem, okej, ile ja dzisiaj zarabiam miesięcznie tutaj na własnym biznesie? Nie wiem, no powiedziałem to samo, czy trochę więcej, już nie pamiętam, nie? Rzuciłem jakąś tam kwotę. Oni mi powiedzieli, dobra, wrócimy do ciebie, nie? I koniec. No i na tym się skończyło. I znowu miesiąc tam, wiesz, nic, nie? Wróciłem do domu, tam żona mnie pyta, no i co? Ja mówię, nic, no tak pogadaliśmy i tyle, nie? No i za miesiąc znowu ktoś się odezwał, słuchaj, bo ty tam byłeś na tej rozmowie, no i my byśmy chcieli z tobą poważnie porozmawiać, ustalmy jakąś kasę, żebyś z nami zaczął pracować. Aha. No to wtedy dopiero zacząłem się zastanawiać, czy ja to chcę, tak? Nie wiem, rozmowy rodzinne i tak dalej, czy w ogóle chcemy to zmienić, no bo to naprawdę to nie było tak. No jak zareagowała żona, bo to kolejne ryzyko, kolejna zmiana. Wiesz co, no mieliśmy takie rozmowy i nie pamiętam jaka to była. Znaczy wiesz co, no moja żona jest raczej osobą, która wspiera mnie we wszystkim, tak? Więc jeżeli to powiedziałem, jeżeli to uważa, że to jest dobre, no to rób to po prostu, nie? Tam byliśmy w takim etapie, że nie zmieniało to nam jakby, nie wywracało tego życia do góry nogami w żaden sposób, tak? Bo biuro miało być w Krakowie. No właśnie, bo to było dziwne. To jest dziwne, bo trzeba powiedzieć, że większość centrali dużych firm w Polsce do dzisiaj jest w stolicy. Tak. I dla mnie właśnie, ja sobie tak pomyślałem, kurczę, no jest taka firma zagraniczna, jakaś japońska, chce mnie zatrudnić, chcą jeszcze zrobić biuro w Krakowie, a nie w Warszawie, nie muszę nigdzie jeździć, chcą to zrobić od zera, chcą mi dać no, dużo jak gdyby taką swobodę działania, czyli tak naprawdę tak jakbym sobie dalej prowadził swoją firmę. No bo mam dalej, wiesz, dużą swobodę w tym wszystkim. Poszedłeś w to. I powiedziałem, że to może jest jakiś znak po prostu taki, nie? Że jeżeli, wiesz, byłoby to w Warszawie, to na pewno bym się nie zdecydował. Jakby mi ktoś powiedział, że mam, wiesz, no, robić A, B, C, D, coś takiego i jak tego nie będę robił, to nie mogę pracować, też nie. A tutaj było to tak podane, no, rób se tam, co chcesz, no, będziesz swobodny i tak dalej. Ja myślałem, kurczę, no może to jest jakaś szansa, nie? I mówię, to był taki okres właśnie, że mieliśmy myślenie ze wspólnikami, co dalej zrobić. No i tak przegadałem z nimi też, no i w sumie powiedziałem, dobra, no to słuchajcie, ja spróbuję tam, nie? Najwyżej do was wrócę, czy coś, nie? No, także.
Pamiętasz dzisiaj, 1 marca 1995 roku? Pamiętam, bo poszedłem w takie trochę nieznane, tak, więc tak zawsze idziesz do czegoś nowego. Ulica Tomasza 20, Świętego Tomasza 20. Pukam do drzwi, bo tam już koleżanka Ania pracowała, była zatrudniona od 2-3 miesięcy. Oni szukali szefa, ale już była asystentka wcześniej zatrudniona, bo nie mogli nikogo znaleźć, się okazało. To nie było pierwsze ogłoszenie, które myśmy znaleźli. Już były jakieś ogłoszenia, tylko nie dobrali żadnego kandydata do tego dobrego. No i zaskoczenie takie, bo tak, Ania nie wie, co ma robić w ogóle, czekała właśnie, że ktoś będzie zatrudniony. Oni ją tak już przetrzymali chyba z 3 miesiące. Nic nie było w tym biurze. Przepraszam, były meble. To jest ciekawostka. Meble zostały przysłane z Niemiec. Wyobraź sobie, nie? Ja myślę, że ten transport, cło i tak dalej przekraczał pewnie kilkakrotnie wartość tych mebli, które można było kupić w Krakowie, nie? Ale ktoś wymyślił sobie, dobra, wyślemy meble z Niemiec, ale poza tymi meblami nie było nic. Nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy nic takiego, więc dopiero ja musiałem to wszystko gdzieś tam zorganizować. Nie było wtedy chyba jeszcze internetu tak powszechnego, prawda? Powszechnego nie było, no wtedy łączyliśmy się przez modemy, tak? To nie był taki internet jak dzisiaj, że włączasz sobie Przez do telefon, gniazdka, tak, trzeba telefon, mówić modem, tam wiesz, no te impulsy leciały, także to było dosyć takie uciążliwe, ale takie były lata wtedy. Jaki to był przeskok z tej własnej firmy do dużej korporacji, której tak naprawdę na początku jeszcze tak do końca nie znałeś? Wiesz co, na początku to ja byłem w mega szoku, bo ja sobie wyobrażałem, że ja dostanę, wiesz, jakieś wytyczne, wiesz, nie wiem, no, tak się mówi, książkę kucharską, że masz zrobić to, jakieś procedury, jakieś szkolenia, jakieś takie rzeczy, a tu w ogóle tego nie było, nie? To było na zasadzie, okej, jesteś, no to zacznijmy coś robić. Ja tam pojechałem, pamiętam, pod Monachium, Wismaning mieliśmy to biuro. I tak naprawdę zrobiłem z taką biegówkę, ale bardziej z własnej inicjatywy. Pochodziłem po tych działach, popytałem się tych ludzi, co ty robisz, czym się ty zajmujesz, a ty i tak dalej, tak co ja tutaj mogę z tego wyciągnąć. Szokiem na przykład dla mnie było to, bo ja mówię, dobra, muszę sobie kupić komputer, nie mamy żadnych komputerów, monitorów w tym biurze, nic. No to Niemcy mi mówią, no to kup sobie coś tam na miejscu. Ja mówię, ale nie mogę sobie kupić na miejscu, bo tu NEC-a jeszcze nie ma, nie? Ja nie będę miał monitora innego niż NEC w biurze NEC-a, nie? Aha, no faktycznie, no dobra, no to musimy ci to wysłać, nie? I tak wiesz, krok po kroku, no musimy wszystko sobie tam zorganizować, także na początku te pierwsze miesiące to była taka bardziej praca faktycznie organizacyjna, poznawanie tego i współpraca z firmami, które istniały, bo nie zaczęliśmy od zera, to znaczy wtedy, dlaczego w ogóle Kraków, nie? To może właśnie, no to jest też ciekawe, nie Warszawa. W tamtym czasie była już nawiązana współpraca NEC-a z Optimusem, o którym wspomniałeś. Optimus z Sączu był, no więc z Krakowa do Sącza jest bliżej niż z Warszawy, więc to była, jak ktoś popatrzył na mapę, tu jest Sącz, tu jest Kraków, no to samolot lata do Krakowa, no to prościej będzie z Krakowa, nie? To jest jedna rzecz i w tamtym czasie, dokładnie zaraz przed moim zatrudnieniem, ktoś zdecydował w Niemczech, też podpisaliśmy umowę z firmą Incom, jako dystrybutorem, więc mieliśmy Wrocław i Sącz, Kraków po drodze, nie? Także to też tak się zgadzało z mapą w jakiś sposób, nie? No i także zacząłem tak naprawdę od obsługi już tych firm, które były na rynku polskim i współpracy z nimi. Pamiętasz pierwszy deal, taki biznesowy już w NEC-u? Nie pamiętam pierwszego dealu tak naprawdę takiego w tych pierwszych dniach, ale w tamtym czasie najwięcej rzeczy, które myśmy sprzedawali, to były pamięci masowe. Myśmy zapatrywali Optimusa w to wszystko, co potrzebujesz właśnie do służenia komputera. Czyli nie było monitorów jeszcze. Były monitory, ale te monitory to były taka nisza zupełna. Wiesz, jak miałbyś powiedzmy powiedzieć, że masz 100% biznesu do zrobienia, to może one stanowiły 5% czy coś takiego. To była naprawdę, one były bardzo drogie wtedy. To były monitory CRT. To już była nasza marka Multisync, czyli to już ten Multisync wtedy już istniał, ale one były naprawdę bardzo drogie. Na to można stać było tylko wtedy uczelnie z jakichś dużych pieniędzy, dużych budżetów, albo jakieś naprawdę bogatsze instytucje, ale tak naprawdę to bardzo mało się tego sprzedawało właśnie z uwagi na cenę. I wtedy myśmy dużo sprzedawali właśnie dysków twardych, napędów dyskietek, tych floppy disk drive 5,1/4 cala. To był główny początek tego. Pamiętam, że NEC przygotował taką specjalną wystawę okolicznościową na Muzeum takie muzeum na ostatnim Sharpneck Competence Days i spore zdziwienie wywoływał fakt, że niektóre eksponaty no to właśnie nie były tak wprost, przynajmniej na pierwszy rzut oka, związane właśnie z monitorami. Tak. Głównie to były pamięci masowe
drukarki nam się pojawiły po pewnym czasie, tak zwane drukarki GDI, to się ładnie nazywało, takie pod Windowsa. Pojawiły nam się notebooki w pewnym momencie, pojawiły nam się drukarki sublimacyjne, to jest też ciekawa rzecz, ale to już później, gdzie wyprzedziliśmy znowu epokę w jakiś sposób jako NEC, gdzie to były drukarki bardzo drogie, które właśnie na zasadzie sublimacji potrafiły wydrukować pełną paletę barw, super kolory, coś jakby takie jak Plujka, czy te drukarki takie te atramentowe, ale dużej lepszej jakości, nie? Także to było. No i mówię, zaczęły się rozwijać później, już dużo później projektory, i monitory też oczywiście, ale te monitory na początku to był naprawdę bardzo wąski wycinek. Natomiast warto podkreślić, że jako NEC sprzedaliście prawdopodobnie pierwszy monitor LCD w Polsce. Nie wiem, czy to był pierwszy w Polsce, na pewno jeden z pierwszych. Wtedy mieliśmy 2 modele tych monitorów LCD pierwszych, 14 cali i 20 cali. Oba bardzo drogie. 14 była dosyć łatwa do zapamiętania, bo kosztowała dokładnie tyle tysięcy złotych, ile miała cali, czyli 14 000. 20 nie pamiętam, ale była kosmicznie droga. I tą 14 sprzedaliśmy w Krakowie. I to jest fajna taka historia też handlowa, bo pan, który zdecydował się kupić ten monitor przed naszego biura na Tomasza. I on mi wytłumaczył, że on chce kupić ten monitor, on zdaje sobie sprawę z ceny, tylko on chce mieć jak gdyby gwarancję jednej rzeczy, że on będzie pierwszy w Polsce. On był audiofilem, miał różne rzeczy, jakieś tam rzeczy Sony'ego, jakieś inne rzeczy i on sobie wymyślił, że chce mieć rzeczy najlepsze. Po prostu stać go na to było. Chciał mieć wszystko z najwyższej półki. I chciał mieć pierwszy monitor taki właśnie w Polsce, jaki jest LCD. No i tak się stało. Brzmi to jak przygoda. Wielokrotnie podkreślałeś, że te 30 lat w NEC-u to była dla ciebie taka poniekąd przygoda. Tak. Znaczy, wiesz co, ja staram się prowadzić też i biznes, i całe życie, żeby faktycznie czerpać też radość z tego wszystkiego, co się robi. Nie? Żeby to nie była taka praca, chociaż zawsze, oczywiście przez te 30 lat skłamałbym, powiedział, że nie było momentów trudnych i faktycznie takich, że trzeba było tam mocno popracować. Natomiast fajnie jest, jeżeli do tego możesz dodać trochę fanu i takiej przygody, bo to łatwiej się pracuje, nie tylko osobiście, ale w zespole. Nie? Zespół właśnie podkreśla tą taką, można powiedzieć, niezwykle rodzinną atmosferę, bo w NEC-u, w SharpNEC-u jest sporo pracowników, którzy pracują w waszej firmie wiele lat. Tak, to prawda. To prawda, się z tego bardzo cieszę i wszystkim serdecznie z tego miejsca też dziękuję za to, że jesteście z nami tyle czasu i wytrwaliście i chcecie z nami pracować. Potem z partnerami też mamy partnerów, którzy też z nami są od wielu lat i to zawsze stanowiło naszej sile pewnej, ale to jak gdyby też wynika z tych moich początków, tak, gdzie po prostu tworzyliśmy najpierw własny biznes, potem z kolegami jakąś jedną firmę i to starałem się przenosić również jak gdyby na płaszczyznę tutaj NEC-a, ponieważ wydawało mi się, że to jest takie naturalne. Może inaczej, tak jak mówię, nikt mnie nie nauczył inaczej tego prowadzić, więc jak gdyby przenosiłem to, co jakby mi się sprawdzało na rynek tutaj jakby NEC-owski do korporacji, a tak jak mówię, nikt nie narzucił nam pewnych reguł, ram postępowania, więc mogliśmy zaadaptować to, co nam pasowało. Nie? Czy według ciebie to jest jeden z sekretów na prowadzenie przez wiele lat sukcesem biznesu w Polsce? Myślę, że tak, ale też jestem świadomy, że nie w każdej organizacji to się sprawdzi, tak? Bo to też zależy oczywiście od skali. My jesteśmy jednak małą organizacją. To nie jest, firma, która zatrudnia 1000 osób. Więc jest nas kilkanaście osób. Na początku było 1, 2, 3, 4, 5 osób, więc to łatwiej jest jak gdyby, w takiej rodzinnej atmosferze pracować, jak masz nieliczny zespół. Oczywiście, jeżeli to jest organizacja duża, to jest pewnie niemożliwe. Musisz mieć tą strukturę hierarchiczną w jakiś sposób. Natomiast wydaje mi się, że taki wzajemny szacunek do ludzi, do pracowników, wzajemna pomoc sobie od czasu do czasu, czy na co dzień, to myślę, że to jest podstawa każdego takiego biznesu, bo ludzie powinni sobie pomagać i to, co ja odniosłem, takie pierwsze wrażenie, właśnie jak byłem w NEC-u na pierwszej wizycie zaraz po zatrudnieniu, to tam stwierdziłem, że ja tego tak nie rozumiem, że idę do jednego pokoju i ktoś mi tłumaczy odtąd dotąd, następna osoba mówi odtąd dotąd, a zostaje taka dziura między nimi, nie? I ja nie wiem, kto to ma załatwić, nie? I powiedziałem, to coś jest dziwnego, nie? Ale to, nie mówię, że to jest złe czy dobre, tylko taka kultura pracy tam była po prostu, nie? Może się sprawdzała. Nie mówię, że to było złe. Natomiast u mnie to się nie sprawdziło. Właśnie, ty wprowadziłeś jakby troszkę inny model prowadzenia tego biznesu. Tutaj na tych warunkach krakowsko-polskich. Tak.
Wiesz co, no my się wychowaliśmy w innym klimacie. No, tak jak z tej rozmowy już wynika, no, musiałeś być przedsiębiorczy, jak chciałeś coś osiągnąć. Musiałeś szukać dziur w systemie, tak? Dziur, nie wiem, w taryfie celnej, dziur w mentalności jakiegoś celnika, pracownika i tak dalej, urzędnika. Więc no, w Polsce no, tak czy siak no, ludzie no, starali się trochę kombinować. No, nie dlatego, że chcieli, tylko no, takie było życie po prostu. Ale to nas nauczyło kreatywności tak naprawdę, przedsiębiorczości i później to było zaletą w stosunku właśnie do innych krajów i myślę, że bardzo dużo polskich firm właśnie skorzystało na tym. Oczywiście z całym tym złem komuny, ale potem no, wyszliśmy z tego obronną ręką i myślę, że te lata 90. pokazały, że potrafimy tak naprawdę zrobić dużo więcej i lepiej niż firmy zachodnie. Przez te 30 lat w firmie NEC, która się zmieniała się nazwa, ale zmieniały się też produkty. I na pewno były takie produkty, takie instalacje, które musiałeś zapamiętać, bo były tak bardzo oryginalne. Na samym początku, jak rozpocząłem pracę w NEC-u, no to byłem taką osobą, która no, rwała się do wszystkiego, tak? No bo to była nowa firma. Ja nie chciałem się wykazać, ale mnie to ciekawiło po prostu. Więc zacząłem sprawdzać, jakie produkty ten NEC ma w ogóle. Chociaż nie do końca sobie zdawałem, że firma, w której ja pracuję fizycznie, sprzedaje tylko niektóre z tych produktów, a niektóre to jest NEC Corporation, jakiś inny NEC. I wtedy pamiętam, udało mi się nie tyle sprzedać, co być jakby częścią tego dealu, gdzie sprzedaliśmy do Warszawy, do ICM-u superkomputer NEC-a. NEC miał takie superkomputery. ICM potrzebował takich wielkich maszyn do symulacji prognozy pogody, czy tam do innych obliczeń bardzo szybkich. I NEC był jedną z tych firm na świecie, które właśnie produkował wtedy bardzo dobre superkomputery. To pamiętam taki jeden fajny deal, nietypowy zupełnie. Drugi taki deal mieliśmy na targach CeBIT. Nie było jeszcze ISE, tylko to był CeBIT w Hanowerze. I mieliśmy taki system do odcisków palców i zrobiliśmy taki pokaz dla policji tutaj w Polsce, dla jakiegoś systemu więziennictwa i próbowaliśmy, nie wiem, czy to się udało, ale próbowaliśmy sprzedać właśnie ten taki specjalny system do identyfikacji za pomocą odcisków palców. NEC wtedy to miał współpracę z FBI gdzieś tam w Stanach, więc to był całkiem zaawansowany algorytm wtedy do mierzenia tych odcisków, unikalny. No i to też był taki dosyć ciekawy temat, zupełnie nietypowy. Natomiast samych produktów NEC-owskich, no to myślę, że są takie dwa, które pamiętam do dzisiaj. Jedna rzecz to jest projektor, pierwszy tak zwany mobilny. Pokazywaliśmy go tu na naszym evencie, na tej naszej wystawie muzealnej, który miał kształt takiego mini tower, prawda? Taki dosyć duży. Ważył to, nie wiem, 12 czy 20 kilo. Jasność miał bodajże 300 ANSI, więc no, na dzień dzisiejszy nic. A nazywał się już projektorem mobilnym, miał rączkę i był pierwszym takim, który można było przenosić i gdzieś z nim iść. A drugi taki projektor pojawił się troszkę później z bardzo takim skomplikowanym systemem luster, który pozwalał zaoferować projekcję z bardzo krótkiej odległości. To znaczy stawiała się właśnie pod ścianą i na tej ścianie wyświetlał, czy na ekranie wyświetlał obraz około 1 metra w podstawie. Co na tamte czasy to była rewolucja. No później oczywiście pojawiły się takie projektory krótkoogniskowe, ale wtedy tego nie było. NEC wyprzedził epokę, bo było to za wcześnie, to było za drogie, chociaż w niektórych miejscach one dalej są. Na przykład w Krakowie, chyba w Teatrze Bagatela, są takie dwa urządzenia, pamiętam, do scenografii, bo właśnie to pozwalało im właśnie z bardzo krótkiej odległości coś zrobić, nie? Więc w pewnych takich niszowych miejscach one się gdzieś tam sprawdziły. Także no, myślę, że takich produktów było więcej, ale no, to pamiętam. No dobrze, wszystko to brzmi fajnie, wielka przygoda, niewiarygodnie długa, 30 lat. Jak sam wspominałeś, takie zespoły jak The Beatles, no nie istniały 30 lat. Zawsze przychodzi ten moment zwątpienia. Czy ty nie miałeś takiego momentu zwątpienia, takiej jakiejś nudy, że chciałeś po prostu rzucić to wszystko w diabły i prowadzić jakiś inny biznes? Jeden z moich kolegów dawno temu mi coś takiego powiedział, że pracując w jednej firmie więcej niż 5 lat, to już jak gdyby nudzisz się tą pracą albo nie rozwijasz się dalej. I powinieneś co 5 lat jak gdyby zmieniać pracodawcę. On miał w ogóle taki bardziej hardkorowy pomysł, że nie tylko pracodawcę, ale branżę w ogóle. Nie? Czyli z branży na przykład komputerowej, IT poszedł, nie wiem, sprzedawać zupełnie inne rzeczy. Nie? Więc ja odpowiadam na to tak. No, u nas szczególnie na początku co 5 lat coś się zmieniało. Tak? Czyli mogę powiedzieć, że pracuję w nowej firmie. Bo mieliśmy tak, najpierw pracowaliśmy w firmie NEC Deutschland. Potem w roku 2000 powstało joint venture NEC z Mitsubishi i wtedy ja musiałem zdecydować, czy chcę zostać w NEC Corporation sprzedając projektory, czy pójść do firmy NEC Mitsubishi sprzedając monitory. Wybrałem jakby tą drogę i faktycznie stworzyliśmy z tego NEC Mitsubishi potęgę, bo w roku 2006
czy 2008 no byliśmy trzecim producentem w Polsce po 2 Koreańczykach, którzy sprzedaliśmy bardzo dużo tych monitorów. Kontenerami to wszystko do Polski płynęło, także było tego bardzo dużo. Potem Mitsubishi po tych 5 latach się wycofało z tego joint venture i powstała firma NEC Display Solutions. Więc znowu kolejna firma, tak? Nie składałem żadnego CV, a wizytówki się zmieniały. Stara, a nowa. Stara, a nowa. Nowe produkty znowu jakieś się pojawiały, tak? Nowi ludzie, nowi partnerzy do współpracy, tak? Znowu mamy od 5 lat firmę SharpNEC, także może nie dokładnie co 5 lat, przez te 30 się to wszystko zmieniło, ale dosyć często te zmiany były, więc to też ci daje trochę tutaj taką zmianę stylu pracy, co powodowało, mówię, no też kontakt z innymi ludźmi, z innymi produktami. Także to na pewno tak. Ale oczywiście no, były pewne momenty jakiegoś tam czasami zwątpienia, ale to bardziej w momentach takich, gdzie miałeś no, za szefa, mieliśmy takiego jednego szefa w Niemczech, no powiedzmy, no, którego nie bardzo lubiliśmy. Ja jeszcze byłem daleko od tego, ale współpracowaliśmy kolegom w Niemczech, którzy musieli z nim na co dzień tam obcować i wtedy był taki moment, że faktycznie lecę do tego Monachium, czy ja tam nie ostatni raz lecę, bo to chyba już nie ma sensu z nim dalej pracować, nie? Ale to był taki jeden moment, z którego na szczęście przetrwaliśmy. To Udało się przetrwać. on nie przetrwał, tak? Ale cała firma przetrwała. No tak przy okazji, to w ilu rozmowach kwalifikacyjnych o pracę ty brałeś udział? No tak naprawdę to w tej jednej, tak? To w tej jednej, jak się starałem o pracę, nawet się nie starałem, tylko poszedłem przez ciekawość, tak, porozmawiać o tym, co NEC ma do zaproponowania. Później byłem chyba na 2 albo 3 rozmowach, gdzie no, miałem propozycję od konkurencji pracy, ale nigdy nie myślałem tak naprawdę poważnie nad zmianą, tylko chciałem zobaczyć, co ktoś proponuje, tak? To znaczy, jakie są stawki rynkowe, gdzie jest ten próg bólu finansowy, jakie są ich pomysły na rozwój danej firmy w Polsce, też po to, żeby potem wiedzieć, z kim jak gdyby konkurować, tak? Także tutaj tych największych graczy, no gdzieś tam miałem przepytanych, nie? Bo też miałem propozycje, więc ale no muszę powiedzieć, że czasami no, byłem zaskoczony, bo te firmy no, były gotowe naprawdę iść czasami na duże ustępstwa, jak chciały ciebie zatrudnić, nie? Nie mówię tylko finansowe, nie? Ale właśnie na przykład warunek taki, słuchajcie, jestem z Krakowa, ja się nie ruszę z Krakowa, nie? Także... O Krakowie i o rodzinie porozmawiamy w ostatniej części, a teraz zapraszam na krótką przerwę. Partnerem odcinka jest firma SharpNEC, producent profesjonalnych laserowych projektorów instalacyjnych. Witam po krótkiej przerwie na kanale AVIT, a dokładnie na podcaście Ludzie Pro AV. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Orzechowski z firmy SharpNEC. Witam ponownie. Mariusz, długo trwało, zanim pierwszy raz pojechałeś z rodziną, z którą tutaj mieszkasz w Krakowie, na prawdziwy urlop? Z rodziną na urlop? Wiesz co, zależy jak podchodzisz do słowa urlop, bo dla mnie wyjazdy jakieś wakacyjne, no to były od zawsze, tak, od czasów już szkolnych, studenckich i z żoną też już jeździliśmy, jeszcze nie żoną, tylko dziewczyną, a później z żoną też jeździliśmy na różnego rodzaju wyjazdy. Z tym, że w tamtym czasie to były wyjazdy handlowe, jak już wspominałem, i to z tych wakacji, gdzie spędzałeś fajnie czas, jeszcze przywoziłeś pieniądze. To w ogóle było super, tak? Ja pamiętam, pracując właśnie... To były dobre wakacje, bo nie trzeba było za nie płacić. Nie, no właśnie to były bardzo dobre wakacje, bo spędzałeś trochę czasu, po drodze coś tam kupiłeś, sprzedałeś, odpocząłeś 2 tygodnie, wracałeś jeszcze z pieniędzmi, które miałeś na cały rok życia potem. To było super. Natomiast faktycznie pracując potem w Konsofcie, po raz pierwszy, pamiętam, nie wiem, który to był rok, ale wyjechaliśmy na wakacje do Włoch. I to były pierwsze wakacje w życiu, za które musieliśmy zapłacić fizycznie, nie? Mieliśmy syna już wtedy, pojechaliśmy z synem wtedy, ze znajomymi do Włoch i to były pierwsze wakacje. Dla mnie to był taki mega szok mentalny, nie? Że ja muszę za wakacje zapłacić i nie dość, że nie zarabiam. Nie wierzyłeś, że ludzie płacą. Tak. Nie dość, że ja że nie przywiozę pieniędzy z powrotem, jeszcze muszę wydać pieniądze na to, nie? Ale od tamtego czasu to już tak to wygląda, nie? I to był ten moment, kiedy stałeś się takim kempingowym turystą? Tak. To znaczy ja pracując szczególnie właśnie już w NEC-u, gdzieś jeździłem służbowo, no to zawsze jakieś hotele i tak dalej. Natomiast ja generalnie wolę naturę, wolę przebywać bliżej przyrody i to też było spowodowane tym, że trochę zdrowotne tematy nas do tego zmusiły, bo byliśmy alergikami na jakieś tam drzewa w Polsce, które w lecie gdzieś tam kwitnęły.
i dostaliśmy jakieś tam uczulenia, więc ktoś wymyślił, dobra, Morze Śródziemne i zaczęliśmy na Korsykę jeździć. I na Korsyce, no mówię, były kempingi wtedy. Nawet jakbyśmy chcieli, to tych hoteli za dużo nie było. To była taka typowa wyspa turystyczna, czy kempingowa. I bardzo, bardzo faktycznie mile to wspominamy, bo tam ileś lat z rzędu tam jeździliśmy. Długa podróż, tak, bo z Krakowa to 2-3 dni się jechało, promy z Livorno, ale bardzo fajnie to wspominam. Ale też przygoda. Bardzo, bardzo dobra przygoda. To latem, a zimą to zdaje się narty, prawda? Zimą narty, tak, zdecydowanie narty. Nauczyłem się na tych nartach jeździć też właśnie w tym harcerstwie, tak, podpatrując jak gdyby innych. Nie miałem żadnego instruktora, ale udało się. Chyba jeżdżę nie najgorzej na nartach, chociaż dzisiaj gorzej, tak, bo mam pozrywane wiązadła już właśnie. No właśnie, bo zdarzyło się, że złamałeś, miałeś wypadek na nartach i co ciekawe w Hiszpanii. To już później, tak? To jest pokłosie. O tym faktycznie to jest fajna historia, bo to był wypadek po nartach tak naprawdę, a nie na nartach. Natomiast wcześniej udało mi się na nartach zerwać jedno wiązadło, na tenisie drugie wiązadło, więc już od dłuższego czasu jak jeżdżę, to mam takie ortezy specjalne metalowe, żeby w tym się przemieszczać, bo nie mam wiązadeł. Natomiast to, co ty się pytasz, to faktycznie, byliśmy w Andorze, bardzo ładne miejsce, polecam. I tam jadąc schodami ruchomymi w dół już, z gondolek, już po nartach zupełnie, w pewnym momencie ktoś mnie zawołał, ja się odwróciłem, i schody się skończyły i się przewróciłem przez buta z nartami, ze wszystkim. Buty były rozpięte już po nartach, i faktycznie w kostce gdzieś tam coś poszło, nie? Także niestety po pierwszym dniu jazdy przestałem jeździć w Andorze. A masz takie ulubione miejsce narciarskie, do którego lubisz wracać? Sentyment mam oczywiście do polskich gór, bo tutaj się wychowałem i do Słowacji, bo to z Krakowa najbliżej zawsze było, także ja uczyłem się na nartach jeździć na Kasprowym, w Szczyrku, jeżeli chodzi o to rejon tutaj Polski. Nie było za dużo tych wyciągów, tak? To nie są takie gondole, dzisiaj kanapy podgrzewane, zamykane. To były normalne orczyki, niewyważone jeszcze, które trzeba było pod pupę gdzieś tam sobie włożyć i jechać. Bardzo wywrotne, musiałem faktycznie dobrze jeździć czasami, żeby na tym orczyku w ogóle wyjechać pod stromą górę. Szokiem dla mnie było na przykład, jak pracowałem w Austrii na wyciągu, że orczyk był wyważony, że mogłeś sam siąść na ten orczyk z jednej strony i on się nie wywalał. Bo w Polsce tak nie było. Ja byłem w szoku w ogóle, że takie orczyki mogą produkować. Dzisiaj to jest standard, jeżeli gdzieś jest jeszcze orczyk, bo tych orczyków jest coraz mniej. Ale tak, myślę, że Kasprowy, to królowa gór tutaj w Polsce, plus Szczyrgi, Słowacja, to były takie moje rejony. A później oczywiście, jak już były inne czasy, to Austria, Włochy i Hiszpania. Wspominałeś kiedyś, że miałeś taką przygodę związaną ze swoim dziadkiem, który prowadził drużynę hokejową. Ojoj, skąd znasz takie historie, kurczę. Tak, mój dziadek był takim działaczem hokejowym. Znaczy kiedyś sam w przeszłości był sportowcem też, pochodził z Lwowa. W Czarnych Lwów tam grał, natomiast tutaj w Krakowie był związany z hokejem, to jedyny klub, który miał wtedy sekcję hokejową, to była Krakowia. I faktycznie zarówno w Krakowie, jak i później w całym Polskim Związku Hokeja się udzielał i organizował różne rzeczy. Między innymi organizował w 74 roku były Mistrzostwa Świata w Katowicach, w Spodku. To w ogóle był nowy Spodek, nowe miejsce. I ja jako młody chłopak, byłem przez dziadka tam zaproszony, żeby zobaczyć sobie jakiś jeden mecz. Dla mnie to był szok, tak, że możesz w hali, pod dachem, w cieple być na meczu hokeja, tak, bo normalnie to wiesz, jesteś tu na zewnątrz, wiatr hula, zimno, a tam sobie siedziałeś bez kurtki i oglądałeś mecz hokeja, to był szok, nie? Ale oprócz tego dziadek organizował też obozy sportowe dla hokeistów i to było dla mnie fajne, jako dla młodego chłopaka, bo jeździłem sobie z kadrą polskich hokeistów, juniorów wtedy, do Centralnego Ośrodka Sportu, do Giżycka, do innych miejsc i faktycznie tam mogłem z nimi coś tam podpatrywać ich, albo czasami nawet sobie potrenować, nie? No właśnie, ty trenowałeś, też nie grałeś w hokeja, prawda? Nie grałem nigdy w hokeja, chyba że z nimi na trawie coś tam. Ja nigdy na łyżwach nie jeździłem. Nie? Tak, ale jako ten samouk tak, jako samouk podpatrywałeś? Tak. Ale miałem jakąś taką smykałkę nie do sportu, także z nimi, tam potrafiłem zagrać w kosza, w piłkę, w jakieś inne rzeczy. I dziadek był związany z jakim klubem w Krakowie? Z Krakowią. No właśnie, a ty znany jesteś jako kibic Wisły Kraków. Tak. To jest może taki paradoks, ale to też jest związane z tym, że ja chodziłem i na Krakowie, i na Wisłę, tak żeby być szczerym, bo jeszcze na Krakowie chodziłem, jak był ten stary stadion z tym torem kolarskim. Pamiętam tam wiele meczów. Natomiast jak gra Wisła z Krakowią, to zawsze jestem serduchem za Wisełką.
Natomiast no, nie gonię z maczetami po Krakowie, także nie mam takiej awersji aż kibolskiej jakiejś. Natomiast, no mówię, jak te dwa kluby grają, no to wiadomo, za kim jestem. Natomiast no, generalnie wspieram polską piłkę, lubię chodzić tu i oglądać różne mecze dobre i nie tylko w Krakowie oczywiście. A śpiewasz czasem z kibicami? Hymn Wisły tak, jak długo na Wawelu, oczywiście. Łączyłeś zawsze pasję do sportu z biznesem, a jednocześnie udało ci się w międzyczasie, można powiedzieć, założyć rodzinę. Nie wiem, czy w międzyczasie, no. Znaczy mi się wydaje, że ja wiele rzeczy, no ale to też wynika chyba z czasów, w których ja żyłem, w których się wychowałem, no wiele rzeczy robiłem w miarę wcześnie, tak, w swoim życiu. No, do szkoły poszedłem rok wcześniej, rodzice mnie posłali, to nie był mój wybór, tylko mama mnie zapisała w wieku 6 lat, a nie 7 jak wszystkich, więc chodziłem, że jak gdyby rok wcześniej do tej szkoły i potem wszystko miałem o ten rok wcześniej już. No, z żoną się poznaliśmy też wcześniej. Ślub też nie był jakoś bardzo późno. Dzieci też przyszły w miarę niedługo, więc no, wszystko gdzieś tak się układało w miarę szybko. Żona cię zawsze wspierała. Powiedziałeś o tym już tutaj kilka razy. Tak. W pracy i pewnie też w domu. Z tego co wiem, niedługo będziecie obchodzili okrągłą rocznicę. Tak. To jest właśnie to, co jesteśmy tacy już no, długo żyjący wszyscy ze sobą. W tym roku tak minie nam 40 lat. No, To jest nie do wiary, tak jest- naprawdę, jak na tym pomyślisz. dłużej niż NEK. Tak, tak. Także, Jakby ktoś nie był pewien, prawda? Także 30 lat w NEK-u, a 40 jakby w małżeństwie, więc mieliśmy 10 lat po ślubie, jak zacząłem pracę w NEK-u. No dokładnie tak. Twoja córka i syn poniekąd poszli w twoje ślady. W jakiejś mierze tak, chociaż zupełnie inne, tak, zupełnie inne. No, syn jak gdyby odziedziczył po mnie jakąś tą smykałkę do informatyki. Smykałkę to słowo, bo ja nie miałem tej smykałki, ale bardziej no, w tym kierunku poszedł jak ja, czyli studiował dokładnie w tym kierunku na AGH, informatyka, ale jest no, zdecydowanie lepszym informatykiem niż ja byłem. Natomiast córka z kolei poszła w moją pasję drugą, czyli organizację konferencji, eventów, czyli taką właśnie część organizacyjną, to co też ja bardzo lubię. Pytam o rodzinę, o dzieci, nie bez powodu, no bo przyszła ta smutna dla ciebie data 24 czerwca 2023, Jezioro Garda. Tak. To jest dzień, który tak naprawdę no, zmienił moje życie. Czy jak gdyby spowodował, że to życie zaczęło się od nowa, bo tego dnia no, miałem ten słynny wypadek, gdzie praktycznie mogło mnie już nie być. Ale to jest fajna też historia, tak? Już nie smutna, tylko bardziej wesoła, także możemy o tym chwilę oczywiście porozmawiać. Pływałem sobie, jestem też żeglarzem, także pływam na tych katamaranach sportowych i w ramach NEK-a mamy taką grupę osób, które od wielu lat właśnie spotykamy się w czerwcu, w lipcu na Jeziorze Garda. Bardzo piękne miejsce, polecam, jak ktoś nie był. I bardzo fajne miejsce właśnie do żeglowania, czyli do windsurfingu, do kajtów i właśnie na przykład do katamaranów sportowych. No i tam sobie kolejny rok jak gdyby spędzaliśmy. No i zdarzyło się no, coś takiego, że płyniemy sobie, jestem wychylony w trapezie, nie wiem, czy wiesz, co jest trapez, no trapez to jest taka uprząż jak gdyby, na której wisisz sobie na linach, jesteś, no, nogami opierasz się o burtę tego katamaranu, o płozę i jesteśmy wychyleni, pływamy sobie z kolegą, bo tu dwie osoby pływają zawsze. No i w pewnym momencie coś mi się wydaje, że w plecach tak mnie lekko uwiera, ale tak pytam kolegi, wiesz co, nie wiem, czy ten trapez dzisiaj jest niedobry właśnie, czy coś tutaj mamy z tymi linami, nie tak. On mówi, wiesz co, mnie też coś tak niewygodnie. Sobie okej, no to może to jest kwestia sprzętu, wiesz, coś niedobranego. Natomiast no, po pewnej chwili stwierdza mnie, no dobrze, jednak coś ściądę sobie na trampolinie, na tym katamaranie. Mówię, na chwilę odpocznijmy, ty posteruj. Ale znowu minęło chwilę czasu. Ja mówię, wiesz co, no, czuję się troszkę gorzej. Może zawołajmy tego naszego instruktora, bo tam mamy zawsze instruktora na całą grupę, tam jest tam 6 katamaranów przeważnie i ktoś tam na motorówce pływa, instruktor nam mówi do ucha, pomaga nam, mówi jeszcze wybierz żagiel, jeszcze to, jeszcze tamtym, może dobrze pływamy na tych katamaranach, to zawsze tam staramy się coś tam jeszcze nauczyć. No i wtedy zaczęliśmy wzywać tą pomoc, tam kogoś, tego instruktora, on zaczął kogoś tam machać, natomiast ja już nie pamiętam, tak, odpłynąłem po prostu, także straciłem przytomność, no i obudziłem się w szpitalu. Nie? Obudziłem się w szpitalu, na gardzie, w Pescaro de Garda.
Pamiętam tylko tyle z opowieści już później, nie? Że po prostu no, to był też oczywiście hardcore, ale to było no, mega szczęście w całej tej sytuacji, ponieważ nasz instruktor no, wiedział, co zrobić. On tak naprawdę uratował mi życie. Benji, pozdrawiam, jeżeli byś to kiedyś słuchał. Jestem mu do końca życia oczywiście wdzięczny, ponieważ wiedział, jak zrobić jakiś masaż serca. No, taką pierwszą pomoc po prostu był w stanie udzielić, chociaż było to na pontonie, w całym tym rynsztunku, wiesz, żeglarskim, ale tak naprawdę Ale no, byliście podtrzymywał... odcięci, prawda? Tak, na tak, wodzie. no ale wiesz, on miał krótkofalówkę, więc mógł od razu powiadomić bazę, że coś się dzieje. Baza od razu mogła zawiadomić szpital, wysłać helikopter, także wszystko się to działo, nie? To wiesz, jakbym to samo mi się stało w Grecji, gdzie też pływam co roku, no to pewnie szansa żadna, tak? Jakby mi się to stało dzień wcześniej wieczorem w hotelu normalnie, śpiąc w nocy, też nikt ci nie pomoże, po prostu nie budzisz się po prostu rano, nie? Masz zawał serca i tyle. Natomiast no, dostanie tego zawału serca na środku jeziora, co się wydaje, no kosmiczne, no gorzej nie może być, okazało się zbawienne tak naprawdę, bo to mi uratowało życie, bo właśnie byli ludzie koło mnie, którzy potrafili mi pomóc. Cały splot zdarzeń, właśnie tutaj instruktor, potem ktoś tam na brzegu, potem właśnie szybka pomoc i tak dalej, spowodowała, że nie tylko mnie odratowali, ale też no, miałem bardzo krótki czas niedotlenienia, bo to jest bardzo ważne, tak? Przy takich rzeczy te sekundy się liczą tak naprawdę, nie? I tak naprawdę no, nie ma wielkiego tutaj problemu dzisiaj zdrowotnego, chociaż przytrafi się inny problem tam, no, z wątrobą z kolei, ale to już jest troszkę inny temat. No i w tym szpitalu faktycznie w Włoszech spędziłem 6 tygodni, także drugie życie, Mariusz 2.0. Mariusz 2.0, jak mówi twoja żona na włoskich częściach. Dokładnie. Dali mi włoskie części, włoską krew. Nie wiem, co tam jeszcze wymienili pod narkozą, bo nie wszystko, tak jak mówię, pamiętam, ale no, Weronę zapamiętam przez okno 3 szpitali, bo byłem w 3 szpitalach tam. Co to zmieniło w twoim życiu? Wiesz co, no zmieniło bardzo dużo, to znaczy ja sobie tak to powtarzam, że wiesz, jakby miało nie zmienić, to znaczy, że jestem idiotą. Po prostu, nie? No bo to tak naprawdę, no każda taka rzecz, no musi dać coś do myślenia i musi, cokolwiek, wiesz, by się zdarzyło. Ja byłem osobą raczej wysportowaną. Każdy się dziwił, że to akurat mnie się stało, tak? Ale to pokazuje, że to nie ma, wiesz, wyboru, czy to jestem ja, ty, ktoś inny, czy może być sportowcem, możesz być, wiesz, otyły. Praktycznie, no pewnie, że są może jakieś większe ryzyka w jakichś tam sytuacjach zdrowotnych, ale ponieważ mnie się to przytrafiło, no to wiele osób jakby były w szoku, że tak naprawdę czemu jemu, tak? No właśnie, bo ty Ja- znany jesteś z dobrej, nienagannej sylwetki, nie zmieniasz się fizycznie od 30 lat. Uprawiasz sport. Ale każdemu może się trafić. Jak widać, każdemu może się to trafić. I wiesz, no teraz patrząc wstecz, oczywiście, że ja skłamałbym, nie powiedział, że przez te, może nie 30, ale wtedy 20 tam 6-7 lat przed tym zawałem, że nie pracowałem ciężko, że nie przepracowywałem się. Oczywiście, że były takie dni, tygodnie, że faktycznie ten człowiek był przemęczony. To na pewno, tak? I pewnie to miało jakiś wpływ na to. Moja żona niejednokrotnie powtarzała, no tyle siedzisz w tej pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno jakiś wpływ miało, to bez dwóch zdań. Więc teraz jak gdyby no, po tym zawale, oczywiście no, 6 miesięcy, no moim pracodawcą był ZUS, więc tutaj też znowu nie składałem CV, a miałem nowego pracodawcę przez pół roku. Co ciekawe, no pozdrawiam wszystkie panie czy panów z ZUS-u, no miałem kontrolę w domu, także pamiętajcie, że jak jesteście na chorobowym, mogą was skontrolować. Warto też o tym pamiętać, to też było nowe doświadczenie, ale no po tym pół roku faktycznie no, wróciłem do pracy i tu muszę no, też powiedzieć, że miałem bardzo, no mega duże wsparcie od swojego zespołu i to w Polsce i za granicą, od wszystkich, którzy no od razu im powiedzieli, Mariusz, nie przemęczaj się, nie wracaj za szybko, nie rób tego, nie rób tamtego. Także to też starałem się też pozytywnie wykorzystać i zmienić też zarówno swój sposób życia i sposób pracy, żeby też delegować więcej rzeczy do innych, a samemu robić już rzeczy po prostu mniejsze, zdecydowanie nie stresujące, żeby no, priorytet jak gdyby zdrowia był na pierwszym miejscu, a nie pracy. Także to na pewno tak, bo przez wiele lat pewnie ta praca gdzieś mogła być na tym jednym z wyższych priorytetów, ale to też jest takie, myślę, że normalne. Jak jesteś na początku kariery jakby tam zawodowej, no to masz potrzebę, masz rodzinę, masz dzieci, musisz to utrzymać, więc koncentrujesz się na tej pracy, żeby zarobić te pieniądze, dać jakiś dobrobyt tej rodzinie. Natomiast no, na pewno to z perspektywy trzeba to zawsze też przemyśleć, przewartościować, czy to naprawdę warto. Nie? Czyli dzisiaj mógłbyś powiedzieć, że to jest taka recepta na ten taki balans w pracy i w życiu i w biznesie? Znaczy, wydaje mi się, że łatwo jest mówić o tym balansie, ciężej czasami go wprowadzić u siebie w życie, nie? To takim, wiesz, mentorem, doradcą, fajnie to mówić tak na spokojnie, natomiast czasami po sobie, wiesz, no patrzysz, kurczę, no znowu jest ta godzina, jeszcze jestem w pracy, jeszcze robię to, bo znowu jakiś mail przyszedł, ktoś zadzwonił, czasami ciężko od tego się oderwać. Szczególnie przy twoim temperamencie, bo mówiłeś, że zawsze oprócz tego wszystkiego jeszcze lubiłeś organizować
organizować różne eventy. Tak. No czasami sobie mówiłem po jakimś czasie, no po coś sobie to wymyślił jeszcze? To nikt się nie kazał tego robić, tak? Mogłeś tego nie robić, nie? Ale jak już zacząłeś, no to trzeba to skończyć, nie? Bo jakoś wymyśliłem sobie nową konferencję, czy nowy event, czy coś takiego, no gdzieś to było oczywiście, no lubię to robić, nie ukrywam. Byłeś nawet prowadzącym. Byłem nawet prowadzącym online'owej konferencji w czasie pandemii, także tak. Ale mówię, no to są rzeczy, które też mi sprawiały frajdę i dalej sprawiają. Natomiast no, trzeba faktycznie ten balans łapać. To jest trudne, ale polecam każdemu, żeby czasami faktycznie siąść sobie z boku i zastanowić się też nad swoim życiem, czy warto być w tym pędzie, czy jednak już zwalniać, tak? Czy jednak już zwalniać i faktycznie sobie robić reset od czasu do czasu, nie? W ramach resetu wspomniałeś, że byłeś prowadzącym, to może dasz się namówić tutaj do naszego kanału AVIT. Może znaleźlibyśmy dla ciebie jakiś tutaj stały punkt, jakiś cykl programów. Ale to może jak będę na emeryturze już, tak? Bo inaczej to się wpędzę w kolejny stres, tak? Do tego wszystkiego. Nie wiem, czy dałbym radę, to po pierwsze. Propozycja jest otwarta. Propozycja otwarta, dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast pierwsze, faktycznie to zdrowie jest na pierwszym miejscu. Na sam koniec chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy ty masz jeszcze jakieś marzenie? No mam takie niespełnione oczywiście. Na pewno chciałbym jeszcze zobaczyć ileś krajów na świecie, miejsc pięknych, dzikich, w których jeszcze nigdy nie byłem. Chociaż zobaczyłem już naprawdę dużo. Ale są jeszcze takie na pewno miejsca, które mam na swojej liście. Ale też takim jednym z moich jakby marzeń jest, nie wiem czy się uda, bo ten czas się kurczy, nie tyle mój, co artysty, być na koncercie Bruce'a Springsteena. On w tym roku ma jeszcze jedną trasę koncertową po Europie i ja oglądałem wiele jego koncertów na YouTubie czy na jakichś tam innych płytach i przedstawienie, które on robi, ten cały show i tak dalej jest mega tak naprawdę. No, jestem fanem też Springsteena i jeżeli się uda w tym roku jakiś kraj europejski zaliczyć, no bo w Polsce nie ma koncertu, no to fajnie by było. Życzę ci tego, przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz gratuluję tego okrągłego jubileuszu w firmie NEC. Dzisiaj SharpNEC, a niedługo Sharp. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Mariusz Orzechowski, firma SharpNEC, a to był podcast kanału AVIT Ludzie Pro AV. Inne podcasty tego typu możecie zobaczyć i wysłuchać na kanale YouTube, jak również na platformach podcastowych na Spotify oraz Apple. Cześć.